Witaj Michale. Cześć Janusz. Witajcie na naszym webinarze, w trakcie którego postaramy odpowiedzieć się na pytanie, ile wiemy na temat frezowania płaszczyzn. Michał, na początek może podstawowe pytanie, najważniejsze. Przecież obróbkę płaszczyzn mogę przeprowadzić frezem walcowo-czołowym. Jakie są korzyści, poza oczywiście ekonomią, która jest chyba oczywista, jeżeli posiadam 4, 6, 8, nawet 16 krawędzi, no to rozumiem, że każda krawędź mniej mnie kosztuje. Ale poza ekonomią od strony technologicznej, jakie są korzyści właśnie ze stosowania takiego typu rozwiązań? No oczywiście, tak jak wspomniałeś, tutaj możemy wykorzystać całą gamę różnych narzędzi, właśnie związanych i walcowych, i narzędzi z mniejszym kątem przystawienia. I zazwyczaj mamy możliwość wykorzystania właśnie tego typu rozwiązań, gdzie ten kąt przystawienia jest mniejszy, ponieważ frezując płaszczyzny najczęściej nie mamy ograniczeń w postaci jakichś dodatkowych ścianek. Więc tym narzędziem możemy swobodnie wyjechać za obszar obróbki. I to nam pozwala właśnie, tak jak powiedziałeś, zastosować narzędzie, które będzie miało przede wszystkim większą ilość ostrzy, ale też pochylając kąt przystawienia, co nam powiedzmy wymuszają te wieloostrzowe płytki, też inaczej kierunkujemy siły. Bo w przypadku rozwiązania, tak jak wspomniałeś, jeżeli mamy 90 stopni, te siły będziemy mieli głównie promieniowe. Tak jest. A zmniejszając kąt przystawienia, zaczynamy mieć większy udział sił osiowych i prawdę mówiąc, te najbardziej popularne rozwiązania 45 stopni pozwalają nam zbalansować ten układ sił i w dodatku jeszcze przecienić wiór, który powstaje podczas skrawania ostrza, przejścia przez materiał. Czyli konsekwencją tego, że wiór nam się przecienia, jest możliwość kompensacji grubości wióra poprzez podniesienie posuwu. I to jest chyba taka rzecz, która bardzo mocno wpłynie na ekonomię, bo jeżeli sobie porównamy średnio statystycznie, że taki typowy posuw przy frezowaniu walcowo-czołowym przyjmijmy 0,15, tak? Może czasem troszkę więcej, czasem troszkę mniej, w zależności od rozwiązania, to jednak przy frezowaniu płaszczyzn bardzo często widzimy posuwy rzędu 0,25, 0,3, 0,4. Nawet jeżeli byśmy poszli już do bardzo małego kąta przystawienia, czyli takiej typowej obróbki już z dużym posuwem, no ten posuw może być nawet 0,6, 0,8, przy większych rozwiązaniach nawet milimetr na płytkę, więc to już jest bardzo duża korzyść na pewno od strony ekonomicznej. Ale muszę Ci zwrócić uwagę na jedną cechę. Jeżeli będziemy coraz mocniej pochylać krawędź, będzie to się wiązało również z pewnymi ograniczeniami. Bo o ile w przypadku 90 stopni możemy wykorzystać pewną część ostrza, to AP daje nam pewną dowolność, to jeżeli będziemy zmniejszali kąt przystawienia, tak jak mówiłeś, do rozwiązań typu high fit, szybkoposuwowych, ten kąt przystawienia mały ogranicza nam głębokość skrawania. Dokładnie. I tu akurat poruszyłeś świetny temat, jeżeli chodzi o głębokość skrawania, bo musimy rozpatrzyć kilka scenariuszy lub kilka oczekiwań, których mamy, jeżeli chodzi o narzędzie, od strony aplikacji. Tak. I tutaj wydaje mi się, poprowadzi nas to również konsekwentnie do tego, jakie to jest dobre narzędzie do planowania. Nie mówię zupełnie o wyborze rozwiązania, czy płytka w takim gatunku, czy taki łamacz. Zupełnie nie o tym mówię. Mówię tylko i wyłącznie o średnicy. Bo wydaje mi się, że bardzo mocno ten temat musi być wzięty pod uwagę. Jeżeli mamy scenariusz, że frezujemy płaszczyznę na detalu tylko i wyłącznie po to, żeby wyprowadzić tą powierzchnię, czy ewentualnie uzyskać oczekiwaną jakość powierzchni, powinniśmy inaczej do tego podejść niż w przypadku, jeżeli na przykład mamy spory naddatek. I ten spory naddatek może na przykład występować, że będzie to jakaś odkówka, czy jakieś być może detale, które akurat mają większy wymiar, surowy materiał i nie będziemy zamawiać mniejszych, bo akurat taki jest handlowy, tak? Więc czasami musimy usunąć sporo milimetrów. I wydaje mi się, że tutaj jednak zastosowanie tego samego podejścia, że wybieram tą optymalną głowicę taką, żeby ona sensownie wyglądała do chwytu, żeby nie była jakoś bardzo mała albo bardzo przesadzona, żeby pasowała do obrabiarki, to jednak z tej perspektywy musimy bardzo mocno wziąć to pod uwagę również. No to myślę, że tutaj jeżeli mówisz o takiej obróbce wykańczającej, no to biorąc pod uwagę, jak oceniając obróbkę wykańczającą, to mówimy tutaj o jak największej powierzchni wykonanej podczas, powiedzmy, tej jednostki naszej czasu, podczas minuty, tak? Czyli idealnie byłoby tak, że gdybym miał detal,
to żebym dobrał taką głowicę, żebym był w stanie wykonać to planowanie jednym przejazdem. Zgadza się. Jakieś są zalecenia do tego? Jeżeli mam, powiedzmy, detal nieduży naddatek i potrzebuję splanować czoło, jak wtedy do tego powinienem podejść? No i wtedy myślę, to by było wiadomo idealnie, jeżeli ta głowica byłaby większa niż ta szerokość, po której przechodzisz. Mój detal to jest 100 mm. Mam płytę 100 mm przefrezować. Jaka głowica do tego do planowania byłaby dobra? Myślę, że w idealnym przypadku mówimy tutaj o głowicy 125. Głowica wtedy ma pewne wejście, gdzie nie wchodzi ostrym wiórem, grubym wiórem. Ten wiór się stopniowo zwiększa i przy wyjściu wychodzi płynnie. Mamy bardzo płynny proces skrawania, nie mamy przejść, śladów przejść głowicy, odchyleń. Wówczas wykonamy najlepszą powierzchnię. Oczywiście tych idealnych przypadków jest mniej. I wiadomo, jeżeli mamy do wykonania już płaszczyznę, gdzie mamy 300 mm, nie będziemy kupowali głowicy 400 mm, bo to będą olbrzymie koszta. Już pomijając jeszcze to, że nie zawsze mamy obrabiarkę, która jest w stanie taką głowicę, do której jesteśmy w stanie taką głowicę założyć. Skupmy się na naszej obrabiarce, przy której akurat przetestowaliśmy przed naszym spotkaniem z Wami szereg rozwiązań, szereg parametrów i mamy pewne wnioski do przedstawienia. To, co tutaj trzymasz w ręce, nasz stożek DIN 40, tak. Obrabiarka dysponująca 10 kW, tych newtonometrów nie pamiętam teraz ile, natomiast gdzieś tam około 70, powiedzmy, to jest taki zakres optymalny, więc w tym przypadku jak powinniśmy dobrać, jeżeli na przykład mam sporo jednak tego materiału do usunięcia? No to tu już wchodzisz w inny typ obróbki, bo mówimy o obróbce zgrubnej. I tutaj w porównaniu do tej obróbki wykańczającej już jest ta różnica, że wchodzą nam duże siły i duża objętość używanego materiału. Bo w tym przypadku nie mówimy o ilości obrobionej powierzchni, a mówimy o jak szybko usuwamy materiał. Jaką objętość usuwamy. Więc tutaj musimy zwrócić uwagę przede wszystkim, dobierając głowicę, po pierwsze na możliwości obrabiarki. Bo jak wspomniałeś, SK40, czyli widać, że ta obrabiarka nie będzie zbyt sztywna i tutaj jej możliwości będą ograniczone. Zatem zakładanie do niej dużej głowicy spowoduje, że będziemy musieli użyć niskich obrotów. Więc tutaj musisz sobie spojrzeć na wykres mocy i momentu dla danej obrabiarki, bo to często pomijamy. I te niskie obroty będą wynikały z tego, że przy obróbce danego materiału, danym rodzajem, przyjmijmy węglika, będzie wymagana dana prędkość skrawania, która będzie skutkowała danymi obrotami. Tak. Czyli mniejsza średnica pozwoli nam pracować na większych obrotach, przy których być może uzyskamy większy dostęp do momentu, bo to, że nasza obrabiarka ma 10 kW, to nie wcale oznacza, że mamy je dostępne przez cały czas. I tutaj jest taka podpowiedź, że jeżeli mamy obrabiarkę, która ma 15 000 obrotów, to na pewno praca 500 obrotów głowicą do planowania dużą na pewno nie jest dobrym rozwiązaniem. Tak, bo wtedy mówiłeś, że mamy obrabiarkę 15 kW, ale w tym przypadku na pewno tych 15 kW nie będziemy mieli dostępne, a myślę, że będzie dostępne w granicach 3 do 5. 3 do 5. To, co chyba jest ważne przy wszystkich narzędziach. Jeżeli kupujemy dane rozwiązanie, kupujemy daną krawędź, ona dysponuje pewną głębokością skrawania. I z punktu widzenia ekonomii, na pewno pierwszym punktem, który powinniśmy wziąć pod uwagę, jest to, żebyśmy mogli zastosować maksymalną głębokość skrawania. Znaczy zawsze mamy jakąś maksymalną głębokość skrawania. Dobrze, żebyśmy mogli, żeby ta maksymalna głębokość skrawania pokrywała się z długością ostrza. Żeby była w okolicach długości ostrza, powiedzmy, żebyśmy też nie przekroczyli. Wówczas, prawdę mówiąc, optymalnie wykorzystamy to, co kupiliśmy. Dokładnie. Jeżeli chodzi później o pozostałe parametry przy obróbce, jak dobieramy? No na pewno w tym przypadku mówimy jeszcze o głębokości to raz, szerokość skrawania i posuw. I prędkość skrawania. I prędkość skrawania, która wynika nam ze średnicy tutaj, tak? Znaczy, z której wynikają obroty. I w tym przypadku, powiedzmy, jeżeli mówimy tutaj o posuwie, tu powinniśmy zwrócić uwagę, żeby nie przeciążać krawędzi, bo zbyt duży posuw będzie nam miejscowo przeciążał tą krawędź. Natomiast właśnie głowice z mniejszym kątem przystawiania i używające, powiedzmy, rozkładające ten nasz obrabiany materiał na większej długości ostrza, pozwalają nam rozłożyć te siły na większej powierzchni.
i w tym momencie nie ma potrzeby stosowania bardzo dużych posuwów. Zgadza się. Dzięki czemu uzyskamy większą trwałość. Tak, i też również uzyskamy bardzo dużą objętość stosowanego materiału. Jako parametr, wydaje mi się, powinniśmy, Michał, też przyjąć, co nie wiem, czy jest brane w pierwszej kolejności pod uwagę, bo mówiliśmy o średnicy, że średnica ma znaczenie, natomiast ilość ostrzy, no bo zazwyczaj bardzo często jestem w stanie wybrać rozwiązanie, które ma na przykład, nie wiem, 4, 5 albo 6 płytek. Zgadza W się. jaki sposób to wybieram? No bo oczywiście teoretycznie pomyślał, szybciej zrobię, jak będę miał więcej płytek. Ale z drugiej strony, tak jak mówiliśmy, jeżeli zapotrzebowanie na moc będzie za duże, no to być może wtedy będę musiał jako konsekwencję zmniejszyć posuw lub zmniejszyć głębokość skrawania. Zgadza się. I w tym momencie będzie to znowu niewykorzystanie pełnego potencjału narzędzia, niepotrzebnie kosztującego mnie sporo więcej, no bo wiadomo, im więcej mam płytek w głowicy, tym więcej mnie kosztuje jedno uzbrojenie. Zgadza się. Ważne jest, żeby tutaj, tak jak mówimy zawsze, połączyć możliwości obrabiarki z możliwością narzędzia. Tak? Jeżeli dobrze by było przy takich zgrubnych obróbkach wykorzystać możliwą dostępną długość ostrza, natomiast jeżeli obrabiarka będzie w tym przypadku za słaba, pamiętajmy, że mamy narzędzie wieloostrzowe, więc te siły, które powstają przy każdym ostrzu, mnożymy, zmultiplikują się poprzez ilość ostrzy. Więc z jednej strony, mając słabsze rozwiązanie, niekoniecznie dobrym wyjściem jest używanie gęstej głowicy. Pozostając jeszcze na chwilę przy ilości ostrzy. Połączmy ten parametr, ilość ostrzy, zastosowanie parametrów, a jakość powierzchni. Bo wydaje mi się, że jakość powierzchni jest ważnym elementem przy obróbce płaszczyzn. Oczywiście przy zgrubnie być może nie, ale w którymś momencie muszę tą jakość oczekiwaną wykonać. Więc teraz, czy zawsze jest, na przykład, czy tutaj jest tak, jak będę miał więcej płytek na tych samych parametrach, to zrobię sobie wtedy lepszą jakość powierzchni, czy jakie tutaj jest połączenie? No właśnie, Janusz, jeżeli mamy nowe rozwiązania, to najczęściej mają one zaimplementowane płaszczyzny wiper. Zadaniem płaszczyzny wiper jest zapewnienie nam przejazd po śladach poprzednich ostrzy i zapewnienie dobrej powierzchni. Tak? Jest to wydłużona część, którą mamy od strony za promieniem od strony czołowej narzędzia. I ta płaszczyzna Viper ma pewną długość. W tym przypadku, w którym mówimy, tu akurat mówimy o długości 1,3 mm. I narzędzie, jakby to rozwiązanie... Co to dla mnie oznacza? To oznacza, że jeżeli posuw na obrót będzie mniejszy niż długość tej płaszczyzny, uzyskamy powierzchnię o bardzo dobrej klasie. Bez względu na to, czy mam jakieś bicie na głowicy, czy któraś płytka bardziej wystaje, czy nie, bo zakładam, że nie zawsze mam nową głowicę, ona mogła długo pracować i któraś płytka na przykład wystaje 2 czy setki. Pamiętajmy, że nigdy w tego typu rozwiązaniach nie istnieje cyfra 0. Zawsze każda płytka będzie się różniła wysokością w granicach tych tolerancji wykonania gniazd, tolerancji wykonania płytki. Może to być kilka mikronów. Później ale dbałości montażu. I później zużycia głowicy. I płaszczyzna wiper, na której jesteśmy, powiedzmy, zaimplementowana do wszystkich ostrzy, powoduje, że to najbardziej o tej parę mikronów wystające ostrze podczas obrotu zabieli nam ślady po pozostałych. I oczywiście ona wynika właśnie tutaj, nie możemy przekroczyć posuwu na obrót, czyli oznacza to, że jeżeli mamy głowicę, która ma dużo ostrzy, może się okazać, że ten rekomendowany posuw, który damy na krawędź, będzie większy, da nam większy posuw na obrót niż płaszczyzna wiper. Ale na to też mamy rozwiązanie, bo jeżeli... Czy wszystkie, bo mówisz, że nowoczesne płytki mają Viper, czyli wszystkie płytki są z Viperem, czy jest tak, że muszę na to zwrócić uwagę i mogę mieć płytkę z Viperem albo bez Vipera? Możesz mieć właśnie płytkę również bez Vipera, z samym promieniem. I takie płytki są rekomendowane, zwłaszcza jeżeli musimy zwrócić uwagę również na siły. Mamy bardziej wiotki detal, być może słabszą obrabiarkę, ale też widzimy, że tutaj, bo wiper będzie nam, to jest dodatkowy styk z materiałem, będzie nam generował dodatkowe siły, dodatkowe tarcie. Więc płytki z samym promieniem używamy raczej typowo do obróbki zgrubnej i tam, gdzie musimy kontrolować siły. Bo wiadomo, że wtedy i tak nie jesteśmy w stanie przyłożyć zbyt dużego posuwu. Natomiast również tego typu płytki
możemy użyć w sytuacji, w której tych ostrzy mamy mało. Czyli może się zdarzyć taki scenariusz, że zakupiłem rozwiązanie, które ma na tyle dużo płytek i zakładam, że mam moc na obrabiarce, że będę w stanie zastosować sumaryczny posuw na obrót większy niż Viper. No bo jeżeli mówisz, że w tym przypadku tutaj masz 1,3 mm, a ja mogę, mając 6 płytek, tutaj widzę, mamy 6 płytek, jeżeli zalecanym posuwem będzie na przykład 0,3, to sumaryczny posuw na obrót będzie 1,8 mm. Czyli będzie więcej niż Viper, więc jest ryzyko pogorszenia klasy. Tak, ale w tym przypadku pewnie bym zmniejszył posuw, co wpłynęłoby niekorzystnie na sam proces. Tak, bo pamiętajmy, że największe koszty ponosimy z tytułu czasu obróbki, obrabiarki. Ale w tym przypadku, co mówiłeś, to istnieją też na to rozwiązanie, ponieważ mamy specjalne płytki z długą krawędzią Viper. I takie płytki montujemy jedna na całą głowicę, ewentualnie dwie przy bardzo dużych średnicach. I w tym momencie ten długość Vipera wynosi kilka milimetrów, zazwyczaj 3 do 5. I możemy tutaj podczas obrotu takiej jednej płytki, która zawsze będzie wystawać, zaczyścić te ślady. Czyli to byłoby dobre rozwiązanie, jeżeli mam jakąś większą średnicę z większą ilością ostrzy, tak, gdzie na pewno posuw będzie znacznie przekraczał poza ten zintegrowany Viper, więc nie ma sensu go stosować. Wtedy stosujemy płytki bez Vipera, jedna płytka z Viperem. Przy jakichś mega dużych głowicach wiemy, że można zastosować naprzemiennie po dwóch stronach 2 takie Vipery i możemy uzyskać super jakość. Michał, powiedzieliśmy o jakości powierzchni, powiedzieliśmy troszkę o jakości obrabiarki, natomiast nie o jakości obrabiarki, tylko o mocy obrabiarki, natomiast wydaje mi się, że ten temat nie został wyczerpany przez nas. Mamy kilka przykładów, które przygotowaliśmy i zaraz je pokażemy, co udało nam się uzyskać i pewne konkluzje. Czyli jeżeli wracam się trochę do podstaw, tak? Czyli mówimy o tej ilości ostrzy, no to jest oczywiste, że płytka pozytywna ma mniej krawędzi, no bo wykorzystuje tylko jedną stronę. Płytka negatywna ma więcej krawędzi, wykorzystuje dwie strony. Ale tak jak sprawdziliśmy, pomiędzy zastosowaniem płytki pozytywnej a negatywnej występują różnice później w zapotrzebowaniu na moc i siłach. I konsekwencja tego może się okazać tak, że zakupuję tańsze rozwiązanie, które sumarycznie w tym przypadku akurat udało nam się, żeby nie przeciążyć maszyny lub nawet z jej przeciążeniem, ciężką pracą, wykonać 2 mm maksymalną głębokość skrawania, potencjalnie tańszą krawędzią, która ma większą długość, ale moja obrabiarka już nie ma mocy. Tak, bo gdybym miał pewnie mocną obrabiarkę, nawet z takim stożkiem, mógłbym wziąć 4 mm, bo płytka ma krawędź. Nie byłem w stanie tego zrobić. A zaobserwowaliśmy, że stosując tą płytkę pozytywną, miałem możliwość po obserwacji 2 mm, tam jest spokojna praca, zastosować podwójną głębokość skrawania, która mniej więcej przybliżyła mnie do obciążenia, no być może troszkę do takiej negatywnej geometrii, ale jeżeli nie zwróciłbym na to uwagę, no to sam sobie spowodowałbym, że mam potrzebę dwukrotnie dłuższego czasu spędzenia na daną operację. To jest pierwsza konkluzja, na co musimy zwrócić uwagę, czyli między siłami. My oferujemy, warto o tym powiedzieć, my oferujemy możliwość przewidzenia tego, sprawdzenia tego, ile będzie zapotrzebowania na moc i moment. U nas na MyPages zachęcamy, żeby sobie sprawdzić, wybierając narzędzie, robiąc złożenie z płytką, określając materiał, przy którym również określamy ten parametr twardości czy wytrzymałości na rozciąganie. W tym przypadku jesteśmy w stanie z bardzo dobrą dokładnością uzyskać, jakie będzie zapotrzebowanie na moc i moment, czyli przewidzę taki scenariusz, który również u nas z rozpędu się wydarzył, że puściliśmy głowicę z za dużą głębokością skrawania na parametrach dobrych dla płytki, ale po prostu obrabiarka nie dała rady, więc to też możemy zobaczyć. Tak, no przede wszystkim tu dotknąłeś w tematu w ogóle konstrukcji samej tutaj głowicy, bo rozważamy rzeczywiście, jeżeli musimy pamiętać jedną rzecz. Tam, gdzie mamy negatywne ostrze,
przede wszystkim to ostrze musi wykonać większą pracę, ponieważ ten wiór jest bardziej kompresowany na tej krawędzi. Stąd się biorą te większe siły. I tu możemy dojść, tak jak powiedziałeś, do tej takiej fałszywej ekonomii, gdzie wydaje nam się, że mamy ekonomiczne ostrze, ale relatywnie, biorąc pod uwagę możliwość dostępnych parametrów ze względu na te większe siły, okazuje się, że mamy zamkniętą drogę do optymalizacji danego procesu. Pracujemy na ograniczonych po prostu parametrach, czy głębokości, czy posuwu. I w tym momencie też warto się zastanowić nad rozwiązaniami na płytki pozytywne. Bo to mówimy o tej głowicy, mówimy o nowym rozwiązaniu. No właśnie do tego chciałem troszkę nawiązać, że powoli chciałem właśnie przejść do tego, że chcemy przedstawić również przy tej okazji rozmowy na temat frezowania płaszczyzn nowe rozwiązanie Octomila, czyli płytkę 8-krawędziową o pozytywnej geometrii. Tak. I tu może chwilę spędźmy czasu teraz, żeby o tym porozmawiać i przedstawmy też rezultaty, jak to pracuje. Znaczy, tu szukamy przy tego typu konstrukcjach my szukamy pewnego balansu. To znaczy z jednej strony mamy rozwiązanie wieloostrzowe, czyli jednak idziemy w kierunku tego ekonomicznego rozwiązania, gdzie ten koszt na ostrze jest obniżony, a z drugiej strony poprzez konstrukcję jednak dodatnie ustawienie płytki mamy rozwiązanie, które nam generuje bardzo niskie siły. I tu akurat w przypadku tego typu rozwiązań udało nam się uzyskać rozwiązanie, które generuje te siły o takim kierunku neutralnym. Oznacza to, że bardzo dobrze będzie się sprawdzać w przypadku słabszych, wiotkich konstrukcji, które trzeba wykonać, bo ta głowica ani nie będzie ciągnąć tego detalu, ani nie będzie dopychać. Tutaj powiedziałeś akurat poruszyłeś bardzo ciekawy temat, bo tutaj rozmawiając na temat tych dwóch rozwiązań, płytka pozytywna i płytka negatywna, no z samej konstrukcji wynika, że ta najbardziej pozytywna Quattro, która jest u nas w rodzinie już przez bardzo wiele lat i świetnie daje sobie radę, jest bardzo konkurencyjnym rozwiązaniem, ona jednak przy detalach może powodować czasami podrywanie detalu, jeżeli byłby na przykład cienkościenny jakiś detal, czy na stole magnetycznym, może go poderwać, kiedy właśnie płytka Double Octomil, głowica Double Octomil, to rozwiązanie, będzie dociskało nam detal. Tak. Więc ten kierunek sił jest. I tutaj wspomniałeś o tym, że nowy Octomil mniej więcej ma pewien balans poprzez właściwe kąty ustawienia. Może nie musimy teraz o nich rozmawiać, natomiast bardziej interesujące byłoby dla mnie, o czym już wiem, natomiast być może nie wszyscy o tym jeszcze wiedzą, przy nowym rozwiązaniu do planowania mogę zamontować również inne płytki w to samo gniazdo. Jak to się mogło stać? Tu jest kolejna zaleta tego rozwiązania, dokładnie, że dzięki odpowiedniemu kształtowi płytki a prawdę mówiąc jej podstawy, gniazda, tak, możemy w tym gnieździe umieścić płytkę zarówno takiego typowego planowania, 8-krawędziową płytkę, jak również płytkę high fit, dedykowaną do takiej szybszej obróbki zgrubnej. Do pracy z dużymi posuwami. Oraz płytkę okrągłą, która powoduje, że mamy do czynienia z głowicą do kopiowania, ale też również przy ograniczonej głębokości skrawania możemy ją użyć jako głowicę high fit. Przy czym zaletą tego rozwiązania, w porównaniu do takich klasycznych głowic high fit, będą bardzo niskie siły skrawania, dzięki czemu możemy uzyskać bardzo wysoką ilość usuniętego materiału. Myślę, że warto, żebyśmy sobie zobaczyli, jak te narzędzia pracują, więc poświęćmy chwilę czasu, żebyśmy sobie przejrzeli teraz nasz zapis z różnymi parametrami, jak to pracuje. Przedstawimy też wynik, jeżeli chodzi o poboru obciążenia na naszej obrabiarce, żebyśmy mogli sobie to porównać, bo po tym, jak to zobaczymy, chciałbym porozmawiać z Tobą na temat właśnie właściwego doboru tej średnicy, żeśmy jednak do tego wrócili. Jasne. To przejrzyjmy przykłady.
Co powiemy na konkluzję po tych przykładach? Miał, no na pewno powiemy to, że bardzo szybko okazało się, że to jednak nie narzędzie jest limitem w tym przypadku, tylko obrabiarka. Oczywiście da się tym narzędziem pracować i będzie świetnie pracować, natomiast jak porównaliśmy głowicę 63, to albo dochodzimy do bardzo dużego już obciążenia i znowu nie wykorzystujemy pełnej krawędzi, nie wykorzystujemy powyżej tego, co jest, nie dochodzimy do tego, czym dysponujemy. Oczywiście wydaje mi się, że generalnie panuje taki trend, że nie wykorzystujemy potencjału, bo albo się boimy, albo nie wiemy, że go możemy wykorzystać. Tak. Boimy się wykorzystać całe ostrze, całą dostępną krawędź, a jednocześnie nauczyliśmy się już, że przy zaawansowanej obróbce zgrubnej frezami monolitycznymi potrafimy frezować bardzo dynamicznie. Maszyna no, wręcz tańczy tak, wokół detalu i wtedy nie boimy się tego zrobić monolitem. Ale z jakichś przyczyn nie robimy tego na płytkach. Zgadza się. I wydaje mi się, że dokładnie jest to ta sama przyczyna, dla której na przykład toczenie dynamiczne dalej jest pewnego rodzaju taką czarnym obszarem, przy którym ktoś próbował, ktoś się sparzył i nie do końca wiemy, czy przy dobrym detalu, czy może coś źle zrobiłem. Więc teraz w tym przypadku przejdźmy w naszym przypadku, co jesteśmy w stanie zrobić, czy to już jest maks, który mogłem wyciągnąć, bo stosowaliśmy głowicę 63 na zalecanych parametrach, które mogły być większe. Widzimy, że obrabiarka nie dała rady. Próbowaliśmy, tak jak wspomniałeś, płytką do planowania, płytką z dużym posuwem, płytką z pełnym promieniem, czyli płytką okrągłą. I w każdym tym przypadku no, mieliśmy problem, gdybyśmy chcieli pracować szybciej. Warto zwrócić uwagę, że tam ten współczynnik materiału też zawsze jest podany, jaki usuwamy. Natomiast tutaj rozwiązaniem w tym przypadku może być właśnie faktycznie próba zastanowienia się na temat tych informacji, które powiedzieliśmy, bo powiedzieliśmy średnica, więc jeżeli chcę uzyskać, znaczy może sprawdźmy jeden przypadek, czy jeżeli nie chcę rezygnować z głębokości, nie chcę rezygnować z posuwu, czy jestem w stanie spowodować, żeby ta maszyna była nie aż tak bardzo przeciążona? Tak. Spróbujmy przefrezować z mniejszą szerokością skrawania. Ok? Tak. Zobaczmy, jak to wygląda. No i zobacz, Michał, co się wydarzyło. Okazało się, że tą głowicą jednak nie muszę rezygnować z głębokości. Jestem w stanie nią pracować. W ogóle to zaraz pokażemy jeszcze przypadek, przy którym udało nam się zatrzymać obrabiarkę niespodziewanie. Znaczy, mogliśmy to przewidzieć wcześniej, natomiast ta obrabiarka jednak stanęła, gdyż okazało się, że po prostu brakuje mocy i momentu. Ale przy tym rozwiązaniu, które właśnie teraz przetestowaliśmy, przy którym frezujemy mniejszą szerokością skrawania, okazuje się, że jednak jest to dobra metoda. Tak, Janusz, ale skoro frezujemy mniejszą szerokością skrawania, to być może nie musimy wykorzystywać głowicy 63, a możemy wziąć narzędzie mniejsze. Tak I jest. Patrząc pod kątem, jakbym był właścicielem firmy, kupuję narzędzie tańsze, ma teoretycznie mniej płytek. Spróbujemy i zobaczmy, jaki tego będzie efekt. Dobrze. Na koniec będzie dla nas ważne, ile usunęliśmy materiału. Mówimy o obróbka zgrubna, ile centymetrów sześciennych, w jakim tempie udało nam się usuwać. Więc zobaczmy. No i jak widzimy, tutaj zastosowanie mniejszej średnicy narzędzia pozwala je optymalnie wykorzystać w jego wszystkie możliwości, także nie przeciążając obrabiarki. Dobrze, to podniosę trochę poprzeczkę. Skoro mogę zastosować płytkę okrągłą, bo ona tak naprawdę już, no u nas możemy ją zamocować teraz w tym samym gnieździe, wymiennie z innymi płytkami, natomiast rozwiązanie ogólnie jest dostępne na rynku i wielu klientów, którzy mieli problemy z twardą skórą, z jakimiś problemami z obróbki, z wykruszeniami, nawet rozwiązaniami właśnie typowymi do płaszczyn, stosowało płytko, czy stosuje płytki okrągłe
żeby właśnie rozwiązać te problemy. No i my tutaj zostajemy przy tej płytce okrągłej. No i tak jak powiedziałeś, na płytce okrągłej mogę wziąć jednak więcej być może niż na tym, co oferuje HiFit, bo tutaj frez, na przykład geometria do pracy z dużym posuwem nie oferuje mi dostępności 3 mm. Zgadza się. Znowu poprzez to, że zmniejszyliśmy średnicę, udało nam się odzyskać trochę ten dostęp do mocy. Zgadza się. Bez straty wydajności. Spróbujmy teraz wziąć nawet więcej niż jest zalecane przy tych 8 krawędziach, ale dla sprawdzenia, czy ta teoria nasza działa, spróbujmy wziąć 3 mm, bo wiemy, że 63 przy 2 mm po prostu się zatrzymała. Zgadza się. Zatem zobaczmy, co uzyskaliśmy. No i Michał, widać, że jednak jak się usystematyzuje teorię, to w praktyce może ona się przekładać na jakieś pozytywne wyniki, bo zobaczmy, że ilość usuniętego materiału mniejszą głowicą, z mniejszą ilością płytek była maksymalna, bo możemy przyjąć, że to jest 350 cm3 na minutę, których nie udało nam się do tej pory uzyskać i przekładając to na sam, tak jak powiedziałeś, koszt rozwiązania, było to dla nas dużo bardziej korzystne. Ale dlaczego to zrobiliśmy? Dlaczego uzyskaliśmy taki efekt? Bo tu warto zaznaczyć, że przy mniejszej średnicy narzędzia, biorąc pod uwagę, że mamy tą samą prędkość skrawania, ale jednak ta prędkość zależy od średnicy, okazuje się, że obroty są wyższe. Czyli mając więcej obrotów, mniej ostrzy i tak sumaryczny posuw jest dużo większy. Tak. Poza tym, że jesteśmy w większym optimum pracy obrabiarki, czyli mamy dostępną większą moc. I moment? Moment również, ale zazwyczaj ten moment przy tych niskich obrotach jest taki płaski. Zgoda. Natomiast przede wszystkim tu mówimy o większej mocy, więc możemy tutaj zwiększyć siły. Z drugiej strony też zwróćcie uwagę, że przy mniejszym narzędziu nie potrzebujemy aż tyle miejsca na wejście narzędzia i wyjście narzędzia. Myślę, że to akurat jest coś, o czym dawno nie myślałem, bo jednak faktycznie, jeżeli detal nie jest duży i mam wziąć głowicę, nie wiem, 100, no to ona musi zacząć sporo przed materiałem. Wtedy jak mam głowicę 100, to będę zaczynał przed materiałem, powiedzmy ten ruch roboczy, nie wiem, 60, 80, żeby mieć bezpieczny najazd. Natomiast jak wezmę głowicę 50, to wystarczy, że zacznę 30 mm. Jeżeli mam ileś przejazdów usunąć, no w tym przypadku na pewno jest to również ten czas, który jest straconym czasem na dojazdy. Nie? Więc ta perspektywa, jeżeli chodzi o frezowanie płaszczyzn, znowu jest szeroka. Wydaje mi się, że również mamy ograniczony czas, chyba że jeszcze na koniec... Ale muszę Ci powiedzieć jeszcze, Janusz, jedną rzecz, o której tutaj warto wspomnieć, tak jest. Że przy tych mniejszych narzędziach, mimo że powiedzmy staramy się wykorzystać maksimum możliwości obrabiarki, zazwyczaj jednak w tym przypadku, biorąc pod uwagę, że te siły są bardziej zbalansowane poprzez powiedzmy tą mniejszą średnicę, nie mamy też aż tak dużych odkształceń, co powoduje, że zawsze możemy wykonać przejście wykańczające tym samym rozwiązaniem, i okazuje się, że mamy bardzo dobrą jakość powierzchni, bo mamy wygenerowaną tą powierzchnię poprzez przy małym odchyleniu, poprzez ostrza również, które pozostają z tyłu. Czy tutaj super powiedziałeś? Może zobaczmy sobie, bo powiedzmy teoria teorią, natomiast w praktyce to, co zmierzyliśmy, poświęćmy chwilę czasu, żeby może zobaczyć, jak wyglądała powierzchnia przy frezowaniu właśnie nowym Octomilem, płytkami bez Vipera, z Viperem, płytką do pracy z dużym posuwem lub też płytką okrągłą. Rzućmy okiem właśnie na te wyniki, które udało nam się uzyskać. No i faktycznie widać, że jeżeli chodzi o powierzchnię Viper, no to widać po jakości powierzchni, że tutaj wizualnie ona jest lepsza i również po zmierzeniu okazało się, że jest ona dużo lepsza. Przy płytce okrągłej widzimy, że ta powierzchnia jest nadal akceptowalna. Przy pracy z dużym posuwem, przy głowicy na płytki do pracy z dużym posuwem, no jednak się okazuje, że ten dosyć duży posuw jednak no powoduje to, że jednak ta nie jest już taka jakość powierzchni. Natomiast zakładamy, że frez do pracy z dużym posuwem jest jednak narzędziem typowo zgrubnym. Istnieje możliwość wykańczania. W tym momencie pewnie musiałbym wziąć bardzo rzadką podziałkę
i stosować ten posób z mniejszego zakresu, jeżeli miałbym to Ale wykańczyć. to nie jest optimum, to nie jest przeznaczenie tego typu rozwiązań. Tak jest. Michał, myślę, że w którymś miejscu musimy się zatrzymać, bo czas jednak mamy ograniczony. Spędziliśmy chwilę na rozmowie. Wydaje nam się, że mamy nadzieję, że jakieś nowe informacje udało nam się przedstawić lub ta perspektywa poszukiwania tego ekonomicznego rozwiązania, tego spięcia właśnie wyboru narzędzia wraz z tym, jaką mam obrabiarkę, jaki mam detal, jest bardzo istotna i oczywiście jesteśmy otwarci na wszelkie pytania, jeżeli takie się pojawią. Zaraz zobaczycie nasze namiary. Bardzo chętnie odpowiemy na jakieś wątpliwości, czy podpowiemy, jeżeli jest jakiś problem. Również w komentarzach, jeżeli będzie później ten zapis naszego spotkania udostępniony, bardzo prosimy, napiszcie, jak się Wam podobał ten materiał. Jeżeli się z czymś zgadzacie, bardzo fajnie, jak napiszecie. Jak się z czymś nie zgadzacie, również napiszcie, bo zawsze być może jest jakaś perspektywa, którą warto, żebyśmy wzięli pod uwagę. No bo oczywiście nie jesteśmy w stanie wszystkiego wziąć pod uwagę, natomiast wydaje mi się, że jeżeli chodzi o ogólny przegląd i odpowiedzenie na to, czy wiemy wszystko o frezowaniu płaszczyzn, wydaje mi się, że chyba jeszcze nie, natomiast śmiem twierdzić, że jednak trochę wiemy. Tak jest. Tak Dziękujemy. Jest. Dzięki, Michał, za rozmowę. Dziękujemy i do zobaczenia. Do zobaczenia.